Słuchajcie, bardzo lubię markę Kawasaki. Lubię kolor zielony, ale też lubię ich, ponieważ się nie szczypią. Potrafią sobie wypuścić motocykl z kompresorem doładowany, tak znikąd, później zabrać mu homologację, żeby był niesprzedawalny, ale ogólnie robią to. No i w czasach, gdzie motocykle sportowe jakby umierają, oni motocykle sportowe rozwijają. Można powiedzieć, że Kawasaki to jest jedna z nielicznych marek, która ma tak szeroką ofertę motocykli typu Super Sport. Klasa 600 to klasa, gdzie właściwie motocykle sportowe już nie istnieją, ale nie w Kawasaki. Kawasaki 600 mają się bardzo dobrze, a przed Wami ZX6R, 636 dokładnie, na sezon 2026. Oglądajcie! Cztery cylindry, wspaniała technologia, właściwie bardzo wiekowa, ale bardzo lubiana, uwielbiana przez użytkowników motocykli sportowych. 4 cylindry w rzędzie. Co nam to daje? Daje nam to trochę mało newtonów momentu obrotowego, ale daje nam to mnóstwo mocy, bo mamy też mnóstwo obrotów. Tego typu motocykle pojemności 600 kręcą się bardzo wysoko, do 15-16 tysięcy obrotów. No i jeżeli ktoś jeździ na co dzień motocyklem, nie wiem, dwucylindrowym, gdzie tam osiągamy 5, 6, 7 tysięcy obrotów i jest koniec, a tutaj nagle 12 i on dalej może, no to po prostu czasami doznaje prawdziwego szoku. Jeżeli chodzi o Kawasaki i pojemności 600, oczywiście zaczęło się to od 2000 roku, zaczęła się ta walka Kawasaki, Suzuki GSX-R, R6, Honda CBR, one się cały czas boksowały, ta wielka japońska czwórka cały czas przepychała się w tych swoich motocyklach klasy 600, czyli tych motocyklach sportowych klasy średniej. Natomiast Kawasaki wypaliło z pojemnością 636. Co chciało tym uzyskać, co by zyskiwało tym, że zwiększyła się troszeczkę pojemność porównując ze swoją konkurencją? Dzięki temu uzyskali troszkę więcej tego momentu obrotowego i taką większą użytkowość tego silnika, czyli zyskaliśmy co nieco w niskich i w średnich obrotach, tak aby tego motocykla nie piłować cały czas pod czerwone pole, a uzyskać tą taką użytkowość codzienną. Dzięki temu ten motocykl jeździ całkiem dobrze na co dzień, jeżeli w ogóle można powiedzieć, że motocykle klasy Super Sport, 600 klasy Super Sport jeżdżą dobrze na co dzień, bo nie ukrywajmy, w tych motocyklach w niskich obrotach nie dzieje się zbyt dużo, tam faktycznie one kochają wysokie obroty. Natomiast, tak jak wspomniałem, mamy 2025 rok, a Kawasaki nie szczypie się i kontynuuje produkcję swojego modelu Ninja 636. Tutaj przed Wami najnowsze malowanie, najnowsza wersja tego motocykla, najnowsze malowanie na sezon 2026, więc jest to ten piękny limonkowy kolor przeplatany z czarnym, plus te niebiesko-białe wstawki. Wygląda to super, oczywiście to jest ta klasyczna Ninja, ten kolor Lime Grey kojarzy się najbardziej z tymi motocyklami sportowymi z tych lat 2000 i cały czas ten piękny napis, te piękne malowanie jest kontynuowane. Oczywiście 2025 rok, więc mamy normę emisji spalin Euro 5+, więc ten motocykl oczywiście posiada dwie sondy lambda i na pewno wprowadzenie tych norm emisji spalin wpłynęło w dużym stopniu na moc tego motocykla. Mamy tutaj aktualnie przy tej 600 124 konie mechaniczne. Oczywiście Kawasaki zastosowało sprawdzone rozwiązania, sprawdzone od lat rozwiązania, czyli uwaga, doładowanie dynamiczne, wlot powietrza, czyli Kawasaki Ram Air System. Jeżeli źle to wymówiłem ponownie, to poprawcie mnie. Oczywiście chodzi o doładowanie dynamiczne w dolocie powietrza. Przy większych prędkościach powietrze pod ciśnieniem trafia przez ten kanał, który jest umieszczony w ramie, do filtra powietrza. Tam powietrze pod ciśnieniem, zwiększa się ciśnienie tego powietrza trafiającego do cylindrów, co powoduje zwiększenie mocy. Nawet przy większych prędkościach ta moc wzrasta do 129 koni mechanicznych. Oczywiście dopiero wyczuje się to przy takim mocnym kręceniu motocykli. Ja mam na imię Andrzej, witamy na kanale Mototalks. Jeżeli jesteście z nami pierwszy raz, kliknijcie subskrypcję, bo zbieramy na drona. Więc jeżeli jeszcze nie kliknęliście, to dawajcie kolejne odcinki, wtedy będą już z nowym sprzętem. Na pewno bardzo nam to pomaga w rozwijaniu kanału i informuje nas o tym, żeby po prostu nie zostawić tego, nie zająć się hodowlą węgorzy, tylko dalej nagrywać dla Was materiały. Więc takie żebro, lajki, subskrybujcie, na pewno
będzie ekstra. Wracamy do naszej Ninży, wracamy do naszego przecinaka klasy 600. Mamy tutaj oczywiście co do masy 198 kg, więc nie jest to jakaś super lekka waga. Natomiast dużo się w tym motocyklu nie zmieniło względem swojego poprzednika. Można powiedzieć, że mamy tutaj ten sam silnik, tę samą pojemność. Oczywiście zmiany, krzywki w wałkach rozrządu zostały zmienione, aby poprawić to spalanie i dopasować do norm Euro. Oczywiście, jeżeli chodzi o elektronikę, też w jakiś sposób się poprawiła, doszły te katalizatory. Natomiast rama jest ta sama, która była w poprzednim modelu. Aluminiowa, bardzo dobrze dopasowana do tych motocykli, czyli do motocykli sportowych. Ma swoją odpowiednią sztywność, ale też nie jest to bardzo taka zabetonowana rama, toporna. Jest konstrukcja już sprawdzona i po prostu kontynuowana. Rama pomocnicza to również aluminium, bardzo ładnie wykonane, dokręcone do ramy głównej, więc element demontowalny w przypadku jakiś wywrotek jest to element, który można w łatwy i szybki sposób wymienić. Jeżeli chodzi o zawieszenie w tym motocyklu, zawieszenie jest oczywiście sportowe, w pełni regulowane, zawieszenie Showa, zawieszenie, które mamy z pełną możliwością regulacji, napięcie wstępne sprężyny, dobicie, odbicie. Oczywiście zawieszenie, które jest fabrycznie zestrojone dość twardo, dość sztywno jak na motocykl sportowy, ale dzięki dużemu zakresowi regulacji mamy tutaj możliwość dopasowania sobie go do swoich potrzeb, ale oczywiście nie ma co ukrywać. Musimy się na tych zawieszeniach co nieco znać, aby czegoś nie popsuć i po prostu nie rozkręcić zbyt dużo. Oczywiście, jeżeli chodzi o tylny amortyzator, on również jest jakby produkcji japońskiej, jest to również Showa i jest to amortyzator, który też posiada pełną regulację, napięcie wstępne sprężyny, dobicie oraz odbicie. Co do hamulcy. Hamulce w tym motocyklu, tutaj patrząc sobie na tą górną część, zaczyna się fajnie, mamy radialną pompę Nissin, oczywiście zbiorniczek wyrównawczy płynu hamulcowego wysunięty wysoko, płyn spływa sobie grawitacyjnie do pompy i oczywiście on jest wyciągnięty tutaj po to, aby jak najbardziej wychładzać ten płyn, aby temperatura tego płynu była w miarę stabilna przy szybkim, dynamicznym jeżdżeniu. Natomiast idąc sobie dalej, widzimy tutaj sobie przewód, który jest przewodem gumowym. Nie jest to żaden oplot stalowy, więc jeżeli chcemy uzyskać jeszcze lepszą skuteczność hamowania, chcemy uniknąć efektu pompowania tych przewodów, no to musimy sobie wymienić je na przewód w oplocie stalowym. Oczywiście, jeżeli chodzi o heble, tarcza hamulcowa 2 razy po 310 mm i oczywiście zaciski Nissin. Świetna konstrukcja, czyli radialne zamocowanie tych zacisków, 4-tłoczkowe razy 2. Oczywiście, jeżeli chodzi o tarcze hamulcowe, nie są to już te charakterystyczne wave'y, te wycinanki, które były w poprzednich modelach Ninja. Tutaj mamy klasyczną okrągłą tarczę. Czy to się wiąże z kosztami, czy może po prostu technologia została zmieniona, ciężko nam powiedzieć. Wróciły klasyczne, standardowe, zwykłe, okrągłe tarcze. Idąc dalej, to na razie mówimy o rzeczach, które w tym motocyklu tak jakby są cały czas i zawsze były. Natomiast na pewno zmienił się ten motocykl wizualnie. Oczywiście mówimy od jego premiery w 2024 roku, model 25, który już jakby pojawił się w sprzedaży. Kawasaki kontynuuje tę linię i oczywiście na pewno trzeba przyznać, ten motocykl wygląda bardzo ładnie. Na pewno w dużym stopniu nawiązuje do swojego modelu ZX10R, do motocykli, które w superbajkach startują. Oczywiście piękna LEDowa lampa, kocie oczy, podwójna lampa, która dla Kawasaki jest bardzo charakterystyczna. Te spoilery dolne, świetnie wyglądające, no i te takie zacięcie, które gdzieś tam przysłania tą lampę z boku. Wygląda to wszystko bardzo dobrze. Oczywiście, jeżeli chodzi o owiewki, są one warstwowe. Jest jedna owiewka, pod spodem jest druga, tak aby no jakby trochę urozmaicić tą linię tego motocykla, ale te owiewki są oczywiście w odpowiedni sposób zaprojektowane. Tutaj widzimy, że nie jest to taki klasyczny płaski spoiler, a zachodzi on lekko na bok, czyli w przypadku 600 ta aerodynamika owiewek ma poprawiać docisk motocykla. Przepraszam, tak jak w przypadku 1000 ma być docisk przy dużych prędkościach, docisk przy jeździe na wprost, tak jak w przypadku 600 ma być bardziej docisk przy jeździe w zakręcie, czyli przy złożeniu. Czyli nie tylko właśnie docisk
pionowy, ale również te dociski przy złożeniu, więc ta konstrukcja też ma tak funkcjonować. No ta linia wygląda pięknie, jeszcze w tym kolorku rewelacja. Oczywiście jeżeli chodzi o tę zewnętrzną część, jest ona zielona, tu pod spodem jest czarna, więc fajnie to do siebie wszystko pasuje. Jeżeli chodzi o szybę, zwróćcie sobie uwagę na te charakterystyczne otwory. Są one zaprojektowane i wykonane specjalnie po to, aby zmniejszyć ciśnienie, które tworzy się za owiewką, aby poprawić w jakiś sposób ten komfort użytkownika, komfort ridera. Co do elektroniki w tym motocyklu, mamy tutaj tak naprawdę rzeczy podstawowe, czyli możliwość zmiany map zapłonu, czyli tej dynamiki jazdy. Mamy tutaj 3 standardowe tryby, czyli tryb Sport, tryb Road oraz tryb Rain. Do każdego z tych trybów, jakby do mocy, do tej dynamiki motocykla przyporządkowany jest jakiś tryb kontroli trakcji, która tutaj również występuje. Mamy również tryb Rider, który po włączeniu na wyświetlaczu pozwala nam zmieniać indywidualne ustawienia, takie jak potrzebujemy. Tutaj oczywiście na wyświetlaczu w trybie Rider możemy sobie wybrać, czy ma być moc full, czy ma być moc low, czyli ta ograniczona moc, i kontrola trakcji. Poziom 2 bardzo czuły, poziom 3 jeszcze bardziej czuły, poziom 1 poziom sportowy i uwaga, możliwość wyłączenia kontroli trakcji dla riderów torowych, dla osób, które czują się znacznie mocniej, znacznie pewniej na tym motocyklu. Oczywiście wyświetlacz, który znajdziecie, czy to w Ninja 650, czy to właściwie w większości motocykli Kawasaki aktualnie na rynku, czyli obrotomierz, prędkościomierz. Nie możemy w żaden sposób zmieniać sobie stylu wyświetlania tych parametrów, ale wszystko, co potrzebujemy na tym wyświetlaczu, się znajdzie. Jeżeli chodzi o mapy, zmieniamy je przez dłuższe przytrzymanie strzałeczek góra czy dół. Przechodzimy sobie wtedy w tryby te, które są fabrycznie tutaj zastosowane. I uwaga, to jest taki jakby stary, nowy motocykl, wizualnie wygląda świetnie, wizualnie jest piękny, ale oczywiście jeżeli chodzi o technologię, jak na dzisiejsze czasy można byłoby tutaj się troszkę bardziej postarać. Przede wszystkim zwróćcie sobie uwagę tutaj, jeżeli chodzi o te charakterystyczne linki. Fajnie wyglądają, przypominają nam dawne czasy, ale w aktualnych czasach no już praktycznie wszyscy producenci zastosowali system Ride-by-Wire, czyli przepustnicę elektroniczną. Przepustnica ta działa bardzo dobrze i reakcja na gaz będzie naprawdę przyzwoita. Chodzi tu przede wszystkim o to, że zastosowanie tych linek niestety nie pozwoliło zastosować w tym modelu fabrycznego quickshiftera, który posiada funkcję redukowania biegów w dół bez użycia sprzęgła. Oczywiście quickshifter jest zastosowany, jest on w standardzie, natomiast działa on tak, że biegi możemy zmieniać w górę bez użycia sprzęgła powyżej 2500 obrotów, czyli ten quickshifter po prostu na setną sekundy odcina nam obroty, odcina nam jakby zapłon tak, żeby te biegi wchodziły miękko, natomiast nie posiada tej funkcji blipera, czyli nie posiada tej możliwości podbicia obrotów w górę, przez to, że właśnie linki są tutaj, a nie elektroniczna przepustnica, więc jeżeli chcielibyśmy zastosować quickshifter w dół, no to musimy zainwestować w przeróbkę i zastosować sobie bliper, który nam te obroty będzie podbijał. Szkoda, że tego fabrycznie tutaj nie ma. Natomiast oczywiście można z tym motocyklem, można z tym quickshifterem jeździć. Tutaj oczywiście, jeżeli ktoś chciałby ten motocykl wziąć na tor i tym motocyklem się ścigać, to czeka go i tak masa przeróbek pod siebie, pod indywidualne ustawienia, więc wtedy też pewnie ten bliper zostanie dołożony. Oczywiście jest to motocykl 100% sportowy, bardzo można powiedzieć agresywna pozycja na motocyklu, jak na wszystkich motocyklach sportowych. Kanapa dość sztywna, kanapa dość szeroka, tak aby w tej pozycji z nogami na podestach ta kanapa dopiero w jakiś sposób była przyjemniejsza, chociaż na motocyklach sportowych nie będzie to jakoś bardzo przyjemne. Tak jak tutaj doskonale widać, nogi są mocno podgięte, pozycja wymusza jakby pozycję leżącą, klipony mocno obniżone, więc jest to pozycja agresywna, taka bardzo, bardzo sportowa. Do jazdy miejskiej, oczywiście jak ktoś już kupi ten motocykl, to powie, że mu się świetnie w mieście jeździ i jest super. Choć uważam, że jeżeli chodzi o motocykle sportowe, to porównując sobie z bardzo agresywną R6 czy z GSX-erem, tym motocyklem i tak będzie się całkiem przyjemnie jeździło w mieście i ta pozycja jest, powiedzmy, akceptowalna, choć oczywiście jest to pozycja dedykowana do jazdy sportowej i do jazdy szybkiej na torze, do przerzucania tego motocykla z zakrętu w zakręt.
Bardzo fajne w Kawasaki jest to, że zastosowało parę takich fajnych rozwiązań, które nie są w jakimś stopniu praktyczne, ale nawiązują do Kawasaki, do ich tej historii motocykli sportowych. Te motocykle w bardzo dużym stopniu zyskały na popularności przez stunterów, przez osoby, które jeżdżą, wykonując na tych motocyklach ewolucję. Przerabiają te motocykle pod swoje potrzeby, ale jeżdżą w większości z kołem w górze przednim czy tylnym. Oczywiście niesamowite ewolucje wykonują i specjalnie do tego celu zbiornik paliwa wgniatali po to, aby ta przestrzeń na zbiorniku była jak najbardziej płaska, żeby oni mogli sobie wskoczyć tyłkiem tutaj, przerzucić nogi przez kierownicę i na tym kole latać. W tym motocyklu jest ten kształt specjalnie tak zostawiony, aby jednak do tego nawiązywać. Oczywiście też się to może sprawdzić przy szybkiej, dynamicznej jeździe. Maksymalne złożenie się, przyklejenie się do zbiornika paliwa, tak aby ten kask wszedł nam jak najgłębiej. Wtedy ta pozycja scalenia się z tym motocyklem jest jak najbardziej jeszcze większa. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że Kawasaki, tutaj z tej strony mamy oczywiście dekiel alternatora i Kawasaki zostawiło taki pstryczek ciekawy. Jest to wyciągnięta możliwość regulacji wolnych obrotów, czyli jeżeli te obroty wolne są za niskie, możemy sobie je podkręcić. Tu bardziej też do stantu do jeżdżenia, czy w jakiejś formie gymkamy, czy ewentualnego jeżdżenia jakąś tam wolną gumą. Jest to cały czas tutaj w Kawasaki pozostawione, choć niektórzy uważają, że to jest zbędny gadżet, nigdy z tego nie skorzystają, ale jest. Tu też ciekawa rzecz, dopiero teraz zauważyłem, że Kawasaki zastosowało formę osłony dekla alternatora, taki fabryczny crashpad, więc taka blaszka, która przy wywrotce ochroni nam dekiel przed porysowaniem. Tak naprawdę większość o tym motocyklu już opowiedzieliśmy. Świetna maszyna, jeden z ostatnich motocykli tej klasy 600. Yamaha R6 już nie produkuje od jakiegoś czasu, poza oczywiście wersją torową. Jeżeli chodzi o Suzuki, o GSX-erach, to 600 możemy zapomnieć już bardzo, bardzo dawno temu. Uwaga, reaktywacja GSX-era 1000 już niedługo na polskim rynku, na europejskim rynku ma się pojawić, więc ekstra. A jeżeli chodzi o Kawasaki, cieszymy się, że na sezon 2026 kontynuują swoją piękną ninję, bo osoby, które kochają motocykle sportowe, mogą kupić taki nowy motocykl z salonu. Więc rewelacja, bardzo się cieszymy. Natomiast jeżeli chcielibyście zobaczyć porównanie Ninja 636 oraz powiedzmy Yamaha R9, zachęcamy do obejrzenia naszego filmu, w którym porównujemy te dwa motocykle pod względem parametrów i pod względem zastosowania praktycznego. Oraz jeżeli chcielibyście zobaczyć inny motocykl super sportowy, motocykl Kawasaki, czyli ZX4R, również zachęcamy do obejrzenia naszej produkcji, którą już możecie na naszym kanale znaleźć. Dziękujemy Wam i do następnego.